Już cię puszczam. Dzięki. Aha, czyli my idziemy w dół. Już nogi są tak słabe. Nawet sobie tego nie wyobrażacie. Kurde, naprawdę można się przygotowywać na różne rzeczy, ale Run Magedon zawsze zaskoczy. Na plus oczywiście. Okej. Mamy połowę do worka. Mamy, zatrzymujemy. Pamiętajcie, chwila wzmocnienia na trasie. Oj, bumpy z chłopak robi. Druga strona. Już na tym etapie to jest męczarnia. No dobrze pobiegłem. Zatrzymaj drugą nogę. 4. Mam nadzieję. Kurde, czy ja nie wybiegłem z trasy? Nie, no chyba nie. Może tu jest meta. Odwracamy się w drugą stronę bardzo przewrotne obrazki dla pierwszej kobiety w Formule Elite Ultra Julki Maciuszek, która właśnie wygrywa rozporządzoną Polskę. Nie zgubiłem się z traila? Nie, lecisz boczkiem, a Dobra, drugim boczkiem. dobra, dzięki. No to jest hardcore. Ale oszuści. Już myślałem, że to będzie meta. A tu jeszcze trzeba chyba się bawić. Dobra. Tam startują cały czas nowe grupy. Non stop. A gdzie my idziemy? Jak słyszeliście, przed Nie chwilą wiem. pierwsza kobieta. Ale jak widzicie, wszyscy idą. Maciuszek jest obecnie pierwszą zawodniczką Formuły Ultra. Już totalnie moje mięśnie nóg są wiotkie. Już nie radzą sobie. Ale jeszcze kawałek. Co oni tam targają? No jeszcze brakuje, żeby jakiś niedźwiedź z tego lasu wybiegł. Co by tak tempo zwiększyć na koniec? O, nie na moje nogi takie bieganie, jak tu lecą. No, zostało 1,5 kilometra do końca. I tam jeszcze jedno duże podejście. Chciałem sobie usiąść i odpocząć. To podejście już będzie męczarne. Mega stromo. Na 7 desce dało się wejść. Nie, ta jest dobra na rozbiegu. A jak nie pójdziesz do rozbiegu, to wtedy się... Bardzo powolne tempo, sporo przerw. Nie wiem, ktoś mówił, że ta górka ma kilometr podejścia. Chyba jeszcze nie jestem w połowie. I chyba najbardziej strome przede mną. No, możecie mi nie wierzyć, ale to jest walka o każdy metr. Dosłownie. Niektórzy wchodzą i widzę, że się zataczają na nogach. Może walczą o czas. Nie wiem. Ale ja robię sobie przerwy. Nie wiem, jak to wygląda w kamerze. Ale jest grubo. Przerwa. Góry, A ja się zbieram. nie gonię się na czas. Chcę opaskę donieść. 3,42. Tam jest końcówka w sumie zaraz, bo 19 km.
Trzeba donieść opaskę. No też, a tam ile? Dużo przeszkód zostało? Jakieś? 2 czy 3? Nie, 3 na miasteczko jeszcze po trasie jest. Lowring, no. No już ludzie, niektórzy na 4 wchodzą. Jesteśmy na tej stroniźnie największej. Tu na górce, że to ten low, kurde, jest. Co parę metrów przerwy wszyscy robią. Jak się zbiega? Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek większe zmęczenie czuł. Wchłonąłem całą resztę czekolady, całą ostatniego żela energetycznego. W bukłaku zostało mi, myślę, między pół litra a litr wody. Dolewałem do niego jeszcze i musi to wystarczyć. No wysoko jesteśmy. Jak ktoś myśli, że jest hardcorem, to ta góra chyba wszystkich weryfikuje. Boże, co za kat. Te przerwy to już nie jest kwestia tego, że kondycji brakuje, tylko mięśnie już nie dają rady. Kondycji też brakuje, ale mięśnie już nie mają siły, zupełnie. I tylko takie wyzwanie od gniazda do gniazda wejść. W ciul wysoko jesteśmy. Jeszcze kawał do góry, ale już nie tak stromo. Wydaje mi się, że chyba powinienem mieć lokalizację w telefonie. A jeśli tak, to ja sobie muszę sprawdzić, jak się ta góra nazywa. Co to jest za góra? Dała w kość jak żadna inna. Jakbym był na dole teraz i by mi ktoś powiedział, że da mi 1000 zł, żeby tu wejść, to bym nie wziął. Serio. Nie pamiętam, kiedy byłem aż tak zmęczony i wypompowany. Oddychać jeszcze mogę i tak dalej, ale no nie, to zmęczenie po prostu już jest tragiczne. Chyba tu na tym domku jest nazwa góry, albo mi się wydaje. Współczuję tym, co teraz muszą przeszkody jeszcze robić. Najgorsze jest to w tym wszystkim, że teraz będę musiał zejść z tej góry. A już może zejście będzie trochę prostsze. Jakby Telegraf był taką górą. Wow, jeden trening w tygodniu i forma jak złoto. Nie mam siły już biec. Jakby mi mało było jeszcze wchodzenia. Nie, dobra, nie wchodzę tam. Jacyś ludzie tam siedzą. Stąd też dobrze widać. Wystarczy. No powiem wam, że teraz było blisko. Noga mi się przekręciła na kamieniu. I tylko szczęście. O, zjeżdżamy wyciągiem. To dobrze. O, jakby się chciał. O,
I wyciągiem na dół. Okej, wiem już gdzie jestem. Tutaj było to pierwsze takie długie podejście, kiedy myślałem, że tu się zawiniemy i będziemy zbiegać. No to zawinęliśmy właśnie. I właśnie będziemy zbiegać. Deszcz zaczyna padać. Niedobrze. Z bukłaka mi kapało na rękę. Kurczę, no nie mam tego korka i jak jest wężyk niżej, to kapie. Ja się zawijam na dół. Dobra, tu sobie potruchtam, ale są piękne widoki. Ciekawe co to jest ta góra tam na samym końcu. Coś tam jest wybudowane na tej górze. Dobra, lecimy na dół do mety. Ale powiem wam, że wejście pod tą górę nie z tej strony. Chociaż z tej strony też było ciężko, ale z tej strony jakoś tak jeszcze, no nie wiem, mniej zmęczony byłem, nie było tak stromo. Ale z tamtej strony to jest naprawdę, jakbym nie ukończył Run Magedonu, to cieszyłbym się z samego faktu, że wszedłem na tą górę. Ojejku, ale fart, że sobie tej kostki nie skręciłem. Już tak uciekła mi kostka, już poczułem takie delikatne naciągnięcie, ale na szczęście jeszcze druga noga miała siłę zareagować. To jest właśnie najgorszy moment, jak już biegnie się do końca, do mety i mięśnie są już bardzo zmęczone. Ale i tak się cieszę, że skurczów żadnych nie mam. Tutaj ludzi notorycznie skurcze łapią. Cały czas ktoś tam siedzi i się naciąga. Już niedaleko. Trzeba się nacieszyć tymi widokami. Nie wiem dokładnie jak ten kadr ustawić, czy bardziej w dół, czy bardziej w górę. Bo ja się patrzę pod nogi, a chciałbym, żeby było widać tę górę jak najlepiej. No kurczę, coś niesamowitego. Mówiłem, że pod tą górkę nikt nie podbiega. No i nie da się po prostu. Nie wiem jakim kozakiem trzeba być. Pewnie są i tacy. Jak przebiegałem tam przy tym, tam gdzie był start, co myślałem, że już jestem przy mecie, to było odczytywanie jakichś tam wyników jakiejś damskiej grupy, już nie pamiętam. No i była to jakaś trudniejsza grupa, jedna z tych trudniejszych, czy nie wiem czy nie najtrudniejsza. No i wyczytali Polkę, która ogromną przewagę zyskała nad czeską konkurentką z tego względu, że odpuliła ją na jakiejś jednej z przeszkód, nawet tam podali, nie pamiętam, coś tam z pszczołami było wspólnego w tej nazwie, ale nie znam tych przeszkód na tyle. No i zobaczcie, tutaj na tym najwyższym poziomie każdy szczegół się liczy i jakieś potknięcie na przeszkodzie może już doprowadzić do tego, że jest ogromna przewaga konkurentki nad tobą. No ja tam po pierwsze miejsce nie biegnę, także nie martwię się o to, ale są tacy, co walczą. Nie wiem jeszcze o co chodzi z tymi właśnie trudniejszymi trybami, bo ja się w to nie wgłębiałem, nie jest to, że tak powiem, w moim zasięgu. No ale często mijają mnie ludzie, którzy o tym gadają, że robią jakieś drugie kółko. No i pierwsze kółko jest podobno już mega ciężkie, a przed chwilą tutaj minęli mnie we dwójkę i mówi jeden, że wybiera się na to drugie. No i kolejne widoki przed nami, które były warte tego wchodzenia.
Ale tamta góra to naprawdę była walka o każdy metr. Teraz czuję się już lepiej, mam więcej energii, ale no aha, my jeszcze tu wchodzimy. Jakby było mało, nie? Dobra. Dobra, może być. Wpierdzielamy się prawie na samą górę tego mamuta. Pozdro. Szczerze to myślałem, że już tylko w dół. Każdy schodek mnie zabija. Już naprawdę. Nie wiem, jaki punkt K ma ta skocznia w Harachowie, Mamut. Możecie napisać w komentarzu. Ale też jestem ciekawy. Pewnie sobie sprawdzę. I coś czuję, że zaraz zaraz się chyba zesram ze strachu. Ja pierdolę. O, polskie piwko. No nie. Anteny. Mam nadzieję, że wam to dobrze kadruje, że widzicie. Przejdź sobie spokojnie. Ja bym chciał spokojnie. O kurde. Ile kilometrów za tobą? 21. No to mocno. Dobra, idę. Ja pierdolę. Nie, jak ktoś ma lęk wysokości, to trudno tutaj ma. No. Jeszcze te dźwięki, tych kratek, które się ruszają. Ale ci skoczkowie narciarscy to muszą być chorzy psychicznie chyba. Pod pewnym względem. Nigdy w życiu. Jezu. Znowu błędnik szaleje. Pode mną tam ludzie sobie ćwiczą. Dobra, zatrzymamy się, przepuścimy ludzi. Przejdziesz sobie? Tak. Okej. Ja pierdolę. Sorry, że klnę. Mam nadzieję, że... Ale to jest naprawdę coś niepojętego. Jak byliście na Wielkiej Krokwi, to jest nic, uwierzcie. To jest nic. Ja zaczynam się już trząść. Nie wiedziałem, że mam taki lęk wysokości. Na początku trochę czułem taką obawę, ale kozak. Dobra. Już nie ma tego prześwitu pod stopami. To już nie ma takiego wrażenia, że się jest bardzo wysoko. No i przed nami miasteczko, z którego startowaliśmy. I właśnie tam idziemy. O Boże. To było dobre przeżycie. I powiem wam tak, te 2 godziny, które były napisane w limicie czasowym, to był czyjś bardzo nieśmieszny żart. Wydaje mi się, że ten limit czasowy dotyczy tylko osób, które no chcą po prostu wygrać tą kategorię i jak powiedzmy nikt nie przebiegnie tego w trakcie tych 2 godzin, to wtedy nie ma zwycięzcy. Tak mi się wydaje, bo nie jestem ostatni, a jestem już na trasie
5 godzin. Ponad 5 godzin. I uwierzcie mi, że w większości wypadków tu się po prostu nie dało biegać. Po tym R odwróconym przechodziliśmy tędy, szliśmy dalej. No i tędy wracamy. Sporo schodów. Dobrze, że w dół. No dobrze, że jeszcze na te oświetlenie nie trzeba wchodzić. No ale tam na górze to już naprawdę bym chyba z suchymi portkami bym stamtąd nie zszedł. Czy na to drewniane ustrojstwo też będziemy musieli wchodzić? Coś tam nas przekierowuje, ale chyba nie. Już jest miasteczko. Jak to będzie kolejne oszustwo i trzeba się jeszcze raz pod tą górę wbić, to nie będę szczęśliwy. Ale nie, już chyba nie. O kurde. Źle złapałem. Gratulacje. Dziękuję. Gdzie ja mam pójść? No dobra, w sumie nie będę brał wody. O. O, ale to sobie wezmę. Masakra. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć teraz. Wiem. Wypuszczalnie. Nawet trzeba. Dawaj, Mazuś! Na razie. Ciśnij! Nie takich jak tutaj. Ale też było na 20 5,5 godziny. Było trudno. pojechali Michał ten. Było trudno, ale się udało. Białą reklamówkę mam. My już mamy. Białą reklamówkę mam 407. Proszę. Białą. My już mamy. Wy macie. Dziękuję. Dziękuję. No, ja już ogarnięty, dumnie z medalem i teraz trzeba kupić parę magnesów na lodówki. Krecik. Jeszcze takie spojrzenie na te skocznie. Ta skocznia z prawej strony to była ta najwyższa, a tam po lewej stronie jeszcze widać taki fragmencik tej malutkiej skoczni, koło której szedłem, tej takiej chyba tam 50 metrów. Idziemy jakieś wodospady obczaić. Pewnie będziecie pytać, a zapomniałem tego wcześniej powiedzieć. Po Ranmagedonie miałem na zegarku 24,5 tysiąca kroków. Czy dużo, czy mało, nie wiem, ale ciężko było w pierony.
Kurde, całkiem fajny ten wodospad. A tu pod wodospadem jak musi być głęboko. Jak to jest tak wyślizgane. Patrzcie jaki ładny domek. Kubeczki. Ciekawy jestem, czy to ludzie przynoszą te kubeczki. Mumslawska Bołda. Jest niedzielny poranek. No nic nie wyszło z wczorajszego piwa, bo przypomniałem sobie, że brałem leki przeciwbólowe, no także nie chciałem już tam ryzykować jakimiś dziwnymi rzeczami. Zjedliśmy jedzenie. Wziąłem sobie charachowskiego kotleta wołowego. No, dostałem zwykłego schaboszczaka. Pokażę wam na przebitce z grillowanymi warzywami, ale było bardzo dobre i porcja niby nieduża, ale już szczerze mówiąc to końcówkę dojadałem na siłę, już nie mogłem jej zmieścić. Ostatnie prezenty jeszcze. Wyjechaliśmy już z Charachowa i chyba już zbliżamy się do granicy z Polską. Coś tak wygląda, no tak. Właśnie przekraczamy granicę, akurat trafiłem dobrze z filmem. Tak wygląda przejście graniczne. Pamiątki pokupione, co mieliśmy załatwić na miejscu załatwiliśmy, a teraz szukamy sobie miejsca na jakieś zwiedzanie w Polsce. Mamy przed sobą 6 godzin drogi, jest godzina 10:30. Także trochę czasu jak coś jest w zapasie, żeby sobie jeszcze gdzieś się zatrzymać. Wczoraj ostatecznie dobiłem do 45 000 kroków i to chyba jest mój rekord życiowy, bo nie przypominam sobie, żebym tyle jednego dnia zrobił. Nawet jak te długie marsze robiłem, to tam było po 35 000. Już później jakoś nie chodziłem za bardzo. Także wczoraj byłem wykończony już mocno. Usnąłem dość szybko. Spałem dobrze, tylko jak się budziłem, jak się przewracałem na drugi bok, to się budziłem za każdym razem, bo nogi były po prostu, no mam zakwasy, olbrzymie zakwasy na nogach i te mięśnie są takie mocno zbite, no, tak jak po naprawdę solidnym treningu. No a dodatkowo, co jeszcze ciekawe, to mam zakwasy na karku i na klacie. I to wydaje mi się, że od tego łażenia na 4, jednak trochę się na 4 podchodziło pod górę. Będziemy planować chyba stopa we Wrocławiu, ale po drodze zatrzymaliśmy się w Bolkowie. Idę jak na tyczkach dzisiaj. Uda i łydki po prostu są takie, chociaż może to się zmieni jeszcze jak się rozchodzę, ale mam wrażenie, jakby nie były w stanie utrzymać ciężaru ciała. Jeszcze jedna rzecz, strasznie czuć różnicę temperatur. W Charachowie było kilkanaście stopni, raczej bliżej 10 niż 20, a tutaj jest już gorąco. Jakieś występy. Jakieś wykopaliska archeologiczne. Tego bez tyłu. Z tyłu. Pamiątki. Można się czegoś napić. Kuźnia, zaraz zobaczymy. I nie wiem, czy się wbija na tą wieżę. Dobrze by było w sumie. Ale nie wiem, czy mi nogi wytrzymają.
Okej, wbijamy się na górę. O, no, trochę się trzeba pomęczyć. A tutaj dopiero pewnie będzie hardcore. A, tak jak w Chęcinach. Nie, lepiej to wygląda niż w Chęcinach. Kurczę, zmęczyłem się. Zmęczyłem się, ale spoko było wejście. I tutaj miasteczko Bolków. Dobrze pamiętam. Schodzenie po schodach jest mega trudne. Także teraz mnie większe wyzwanie czeka. Dobrze, że jest poręcz. No i tutaj wykopujemy jakieś może fundamenty stare, może tutaj stały jakieś budynki dodatkowe. Na pewno. Tu jak kogoś interesuje, to można sobie zatrzymać. No i zbieramy się już z zamku. Kolejny punkt docelowy to już bezpośrednio Wrocław. Jesteśmy już we Wrocławiu i przypadkowo trafiliśmy na tą samą miejscówkę, jeśli chodzi o parking, gdzie rok temu na Ranmagedonie mieliśmy hotel. Idziemy dokładnie tą samą drogą i ta droga mi się już chyba zawsze będzie tylko z cierpieniem kojarzyć, bo idę jak na tyczkach, naprawdę łydki spuchnięte. Czuję, jakby miały zaraz wybuchnąć i jak tylko delikatnie mi się zegnie noga w kolanie podczas chodzenia, to od razu lecę, jakbym, no po prostu jakbym mięśni nie miał w ogóle. Zmierzamy w stronę rynku na delikatne zwiedzanie, no i na jakiś obiad. No ale w Kielcach tak równiutko ustawionych hulajnóg tu się nie znajdzie. Schodów mało było i biegania pod górkę, to jeszcze sobie wejdziemy. Mostek Pokutnic. Katedra Świętej Marii Magdaleny. 70, zapraszam. No chodź. Nie jest prosto się wbić, ale schodzić będzie trudniej. No jesteśmy dzisiaj w trasie praktycznie cały czas, ale 9200 kroków już dzisiaj mam nabite. No, jest wysoko. Patrz, ile tam czapek leży na dole na dachu. Fajnie, fajnie to wygląda, ale wieje okrutnie. Okej, na dół. Jednak już nie będziemy jedli na mieście. Wracamy do auta, bo tak jakoś nie ma apetytu. Może by się i coś zjadło na siłę, ale nie ma potrzeby. Zeszliśmy kawał miasta, 13 000 kroków. Byliśmy na tej wieży. No i teraz zmierzamy w stronę auta, w stronę parkingu. Wracając do Kielc, skupiliśmy się już na trasie, już byliśmy zmęczeni i dlatego nagrywam tę końcówkę po kilku dniach. No mega jestem zadowolony z tego, że to się udało. Naprawdę i chciałbym w tym miejscu też podziękować wszystkim, dzięki którym tak naprawdę udało mi się tam pojechać, bo głowa mi siadała już kilka razy w trakcie przygotowań. Jeszcze było dużo tych takich sytuacji różnych, które wymuszały totalną zmianę planów, ale część z Was mocno mnie wspierała. Myślę, że większość z Was mnie wspierała, ale część z Was po prostu ze mną o tym rozmawiała i zachęcaliście mnie do tego, żebym się nie poddawał.
Także dziękuję Wam bardzo za to. To oczywiście nie jest koniec mojej drogi. W przyszłym roku mam w takich planach bardzo odważnych pewną rzecz, o której nawet nie będę teraz wspominał, bo droga do tego celu będzie bardzo długa i ja się podejmę tej drogi. Także w następnych odcinkach, w następnych vlogach, które będą się pojawiały 2 razy w tygodniu, w środę i w niedzielę, będę Wam mówił po prostu, o co chodzi. No musimy się trochę przestawić teraz już na krótszy dzień, na to, że te treningi już nie będą na pewno aż tak intensywne, ale będą ukierunkowane trochę w inną stronę. Jeszcze raz Wam wszystkim dziękuję za to, że byliście ze mną przez ten okres przygotowań i już w trakcie samego wyjazdu. Mam nadzieję, że będziecie ze mną dalej. No i słuchajcie, według statystyk wiele z Was nie subskrybuje tego kanału. Zostawcie tą subskrypcję, jeśli oczywiście nie jest to dla Was jakimś problemem. Będziecie dostawali powiadomienia o moich filmach, będziecie na bieżąco. Jakaś chronologia może tych moich przygotowań kolejnych się zachowa. Jak macie jakieś pytania odnośnie tego, jak było na Ranmagedonie, ciekawią Was jakieś szczegóły, o których nie mówiłem, to śmiało piszcie w komentarzach, będę to czytał, będę na pewno odpowiadał. I zamknęliśmy pewien etap, otwieramy kolejny etap. Ja nie tracę energii, zabieram się za treningi i widzę się z Wami w kolejnym vlogu. Cześć!